bardzo. Zobaczcie, kochani. Dziś zabiorę Was do sklepu, w którym jestem pierwszy raz w życiu. Bo to wcale nie jest nowy sklep Fair. I zobaczcie, co tu znalazłam. Prawdziwy seler korzeniowy. W Australii to luksus. I śliwki, które smakują dokładnie jak polskie węgierki. Serio, mam ciarki, bo to są smaki mojego dzieciństwa za oceanem. Zapraszam do oglądania. No, witajcie moi kochani. Byliśmy w sklepie. Pierwszy raz byliśmy w tym sklepie. Ten sklep się nazywa Tony Al. Zapłaciliśmy $152.90 za to, co tutaj jest. Sklep nie należy do tanich. Co za to, żeśmy kupili? Czereśnie. Czereśnie były, już Wam powiem, po 19,99 kg. Za tą paczkę zapłaciliśmy 24,50, czyli jest kilo 225. Morele 24,99 za kilogram. Tutaj jest niecały kilogram 700 gram, $18,39. Żebym nie była gołosłowna, zaraz Wam pokażę, jak przesypię do miseczek. Czereśnie zaraz przesypię do mycia. No wszystko jest do mycia. Teraz morele. Mamy ich, teraz Wam policzę, 8 moreli. Mamy również 4 kiwi. Kiwi było 16,99 za kilogram. Za te 4 kiwi zapłaciliśmy $13,37. Było niecałe 800 gram te 4 kiwi. Więc je odkładamy tutaj. Następne śliwki. Słuchajcie, śliwki wyglądają jak nasze polskie węgierki. Teraz jest sezon na śliwki, tak samo jak na czereśnie. Zobaczcie, jak nasza polska węgierka. Trochę większe są, ale z smaku są bardzo podobne. Bardzo, bardzo smaczne. Naprawdę polecam. Nie należą też do tanich. Jak to owoce sezonowe. Węgierki. Ile te śliwki kosztują? Te śliwki, te węgierki, podobne do węgierek polskich, 29,99, $30 za kilogram. Tutaj jest 850 gram, zapłaciliśmy $25,55. Pomidory, 3 pomidory, 16,99 za kilogram, 11,25 żeśmy zapłacili za te 3 pomidory, $11,25. Te 3 pomidory jest 660 gram. No i oczywiście sezon zaczyna się figowy. Świeże figi, bardzo duże, takie ładne. Mamy 4 te figi, nie, więcej, 5, 6 fig. Nie, 5, dobrze mówię, 5 fig. Za figi żeśmy zapłacili, figi kosztują tutaj $39,99, $40. Te 5 fig to jest 660 gram. Zapłaciliśmy $26,59. Drogo. Szukałam mąki ziemniaczanej. Ta mąka ziemniaczana jest skąd? Ze Stanów Zjednoczonych. Jedna paczka kosztuje $14,29 za mąkę ziemniaczaną. Nie należy też do tanich. Nie wiem, ile kosztuje w polskim sklepie, już dawno nie byłam, bo jeszcze miałam trochę zapasu, ale nie należy. Ale już mi się kończy, dlatego kupiłam, trzeba będzie kluski śląskie zrobić. Por. Por kosztuje $3,99, $4 za jeden pora. Ale co mi się udało kupić tutaj w tym sklepie? I to jest, powiem Wam, deficyt tu w Australii. Seler. Seler jest tutaj deficytem. Mamy seler zielony, natka, można powiedzieć, selera. Natomiast korzeń selera jest tutaj deficytem. I powiem Wam, za ten seler też nie należał do tanich, ale seleriak kosztował $7,99 za sztukę. $8 za sztukę takiego selera. Słuchajcie,
uwielbiam seler. Uwielbiam seler w każdej postaci. Czy w sałatce, czy do zupy. Rosół bez selera dla mnie nie ma już takiego smaku. Dlatego jest to deficytowy, dość drogi produkt, dość drogie warzywo, ale jeżeli tylko widzę gdziekolwiek na markecie, zawsze kupuję. Do tej pory kosztował $5, w tym sklepie $8. On nawet ładnie pachnie selerem. Dla Was jest to normalne. Tutaj jest to deficytowy produkt, ale tak jak mówię, jeżeli nie mam normalnego selera, takiego w korzeniu, używam właśnie te łodygi selera, bo te łodygi selera, te naciowe są. Jest tutaj, tego jest bardzo dużo ludzi to używa do różnych potraw. Natomiast, tak jak mówię, co chodzi o właśnie ten produkt, tutaj jest naprawdę deficytowy. No więc zobaczcie, za to wszystko tutaj zapłaciłam $152,90. Dużo. Dużo, jak na tak mało produktów, bardzo dużo. Sklep dosyć drogi, ale tak jak mówię, od czasu do czasu jest dużo włoskich produktów. Jak widzieliście na filmie, są produkty również polskie, są kapusta, są buraki, są sałatki polskie, jest kapusta kiszona. Jedynie co było tanie, to na przykład dużą różnicę z tego, co zauważyłam, była tania kapusta biała, bo kosztowała 3,99 za główkę. Tak, myślę, że za główkę, nie sprawdzę na filmie, ale myślę, że tak, że za główkę 3,99. Natomiast tutaj 7,80 w sklepach, w Kolsie czy w Wolim, 7,99, więc kapusty były tańsze niż w normalnym sklepie. Były też różne produkty tańsze. Sklep wygląda bardzo zaopatrzony, ładnie podane, ładnie wyłożony towar na styl europejski. Dużo lat, dużo miejsc, w których były to produkty homemade, czyli takie domowe wyroby, pizze, nie pizze. Jest to sklep na bazie włoskiej. Bardzo dużo włoskich produktów, dużo włoskich smaków, ale również australijskich, jak i innych narodowości, ale bardziej sklep europejski. Wędliny też nie należały do tanich, ale tak jak mówię, raz nie zawsze i nie jeździmy tam codziennie na zakupy, zobaczyć w ogóle. Pierwszy raz byliśmy w tym sklepie. Ten sklep już jest otwarty jakiś dość długi czas. Jakoś nigdy żeśmy na to nie wpadli, żeby tam podjechać, zobaczyć. Dzisiaj żeśmy się umówiły z córką, że jedziemy, zobaczymy. Ten sklep jest bardzo zbliżony do takiego marketu właśnie w Banbury. Banbury jest podobny market, który można i nie pizzę, no więc to taki mały update właśnie tych produktów. Nie należy do tanich, ale warto go sprawdzić, bo na przykład śliwek węgierek ciężko dostać, właśnie tylko na marketach można kupić podobny smak właśnie węgierek. Co chodzi o seler, jest naprawdę deficytowym produktem i tak samo ciężko kupić mąkę ziemniaczaną właśnie tu w australijskich. Kiedyś była mąka ziemniaczana normalnie w Kolsie i w Woolworthsie, w Wolim, ale na tą chwilę, przynajmniej tutaj w moich okolicach, nie mogę dostać właśnie tej mąki. Muszę jeździć albo do europejskich właśnie sklepów, albo do polskiego sklepu, gdzie wtedy zaopatruję się w nasze polskie produkty. Jest coraz więcej. Widzieliście, są grzyby suszone, są borowiki suszone, są podgrzybki suszone, są różne grzyby azjatyckie. No nic, kochani, to będzie na tyle dzisiaj. Nieplanowane, bo tak naprawdę były to nieplanowane zakupy. Z ciekawości żeśmy tam weszli, ale wiecie, jak się wjeżdża do takiego sklepu, no ciężko się oprzeć, żeby cokolwiek kupić. Kupiłam też również wędliny, ale za wędliny zapłaciłam $28. Pokażę Wam. Kupiłam też, ale to jest osobny rachunek, nie jest na tym samym rachunku, dlatego że wędliny się płaciło przy odbiorze. Pokażę Wam te wędlinki.
Różnią się też smakiem od naszych polskich, ale nie są najgorsze. Ja na przykład, bo moi domownicy lubią smaki włoskiej kuchni również, więc ta kiełbasa, ta jest taka surowa, pokażę Wam, jest taka surowa, z włoskimi ziołami, bardzo dobra. Można ją usmażyć, można ją ugotować. Znam ten smak, a drugą kupiliśmy normalnie wieprzową. Wygląda jak nasza biała kiełbasa. Nie wiem, jak będzie smakować, dlatego że z tego sklepu jeszcze nigdy nie jadłam wędlin. Więc jak zjem, to Wam powiem. A ta wygląda, widzicie, jak nasza biała, bardzo drobno mielona. To jest kiełbasa właśnie z wieprzowiny. Były jeszcze z kurczaka, były z wołowiny, były też, co zauważyłam, mieli też bardzo dużo droższych produktów, takich na przykład masło, które kupuję w Kolsie, można kupić za $8, tam było po 11, po $12, taka półkilowa kostka, więc mówię, rzeczy, owoce, jeżeli jedziecie przynajmniej ja, jak jadę do takiego sklepu, to jadę po prostu po to, aby spróbować czegoś, czego nie ma normalnie w lokalnych sklepach, takich, co używamy tych sklepów na co dzień. Te produkty najbardziej mnie zachwyciły: węgierki, seler i mąka ziemniaczana. To całą resztę mogę kupić normalnie w lokalnych sklepach. Ale że już tam byłam, po prostu wzięłam. Figi wyglądają, też ładnie pachną, ale zaczniemy od śliwki. Poczekajcie, umyję sobie jedną. Będziecie się śmiali, że zachwycam się śliwką. Słuchajcie, zachwycam się. To nie jest codzienny produkt. Widzicie, pięknie wygląda. Patrzcie, jaka śliweczka. No jak nasza węgierka. Trochę większa, ale tak jak węgierka. Zobaczmy, jak smakuje. No i smakuje jak węgierka. Taką informację, może prywatną, ale dowiecie się w jutrzejszym odcinku. Dobra, kończę, pokazuję Wam z bliska, jak to wszystko wygląda i trzymajcie się. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, komentarzach, lajkach. Kończę, kochani. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do jutra. Bye! Nie zapomnijcie o łapkach, subskrypcji i tam napisać parę słów.
No i tak, kochani, wyglądają właśnie moje czereśnie, morele, figi, zdobyczny seler, pora, śliwki, kiwi, pomidory, mąka ziemniaczana i rachunek za to wszystko. $152,90. A tu macie właśnie ceny tych produktów. Mało? Czy polecam? Każdego indywidualna, od czasu do czasu polecam. Zawsze można kupić coś innego niż w Holsie czy w Woolies.